Witam na moim kanale Grünnetzwerk. Dzisiaj do mnie wpadł nowy namiocik z kiełkownikiem z boku. Także dzisiaj sobie ten namiocik złożymy. Zobaczymy, co tu w tym namiociku wszystko jest i czy wszystko jest tak jak powinno być. No to jest taki namiot w zasadzie 1,60 m na 1,20 m. Główna komora ma 1,20 m na 1,20 m i komora do kiełkownika ma 40 cm na metr z boku. Wiadomo, będzie można to wykorzystać jako kiełkownik. Będzie to można wykorzystać też, dajmy na to, jako jakiś kurczę z boku, jak już będzie wszystko wykiełkowane później na jakieś, można tam powstawić osuszacze jakieś tam, dajmy na to, odżywki i tym podobne, coś takiego. Zobaczymy, co tu ogólnie w tym jest. No to jest ta półka. Tu mamy rurki. To może zrobimy to tak, że to wszystko powyciągamy. Jak widać, wyciągnąłem wszystko z kartona. Mamy tu oczywiście główny namiot, wszystkie rureczki, łączniki. No tu jest ta półeczka, o której wspominałem z boku. Także łączników mamy wszystko pokompletowane. Rureczki. Wszystko jest jak w każdym boksie naturalnie ponumerowane. Tu widać jedyneczkę. Tu są dwójeczki. Ósemeczki jakieś. Także tutaj dwójeczki, trójeczki. Naturalnie do tego dojdziemy. Nie jest to jakaś skomplikowana sprawa przy składaniu namiotów. Ja tutaj mój duży growbox, który mam 2,40 na 1,20 m, składałem chyba w godzinkę i to dosłownie sam, bez żadnego problemu. Także nie jest to chyba jakaś specjalna filozofia, myślę, każdy sobie z tym poradziłby. Także pewnie do dzieła. Do zobaczenia za chwilę. No i już boksik złożony. Nie chciałem Was zamęczać składaniem. Co prawda mi to zajęło, nie wiem, nawet 40 minut. Ale powiem Wam szczerze, że tak. Zgrzałem się przy tym jak biała na święta. Bo nie ciężko, ale no samemu wszystko robić, jak ktoś taki większy boks kiedyś składał sam, to wie, o czym mówię. I teraz tak. Wygląda to w ten sposób, że tu mamy ten kiełkownik. Tyle, że pokażę Wam. Tutaj za rurkami schowana jest taśma na rzepy. Tu dookoła. I oczywiście ścianę mam. Myślałem, że ta ściana będzie szyta, ale ktoś wpadł na pomysł, żeby ją sobie na rzepy zrobić. Wlotów to Wam powiem, że ma jak ser szwajcarski, nie wiem po co. No bo patrzcie, tu załóżmy, że jest ten kiełkownik, no bo jest. No to jest jedna na ścianie, druga na suficie i na kable. No to mamy 3 dziury w kiełkowniku. No tu wloty pasywne, okienko, wiadomo, nie? Tu oczywiście jest odpinana. Kiedy przyjdzie ściana, to jest odpinana. No i tutaj powiem Wam, że nie wiem po co, kto miał tu taką myśl, żeby zrobić
dwie takie, kurcze, nie wiem, będą to 150 chyba obok siebie. Tu następną 150, no tu na kable ok. No i tu dołem 150. Namiot razem 1,60 m na 1,20 m, a dziur jak w serze szwajcarskim. Katastrofa jakaś. Dobra, teraz założę tą ścianę, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Chociaż to wam powiem szczerze, że nie jest takie głupie, bo razem ma 1,60 m na 1,20 m, czyli jakby ktoś chciał, na przykład, nie wiem, miał jakąś myśl, fajnie, można tutaj również, nie wiem, i kiełkować, żeby na ziemi nie było, na przykład, nawet nie mając ściany. Tu może na przykład rosnąć parę krzaczków, a tutaj można w środku w namiocie też kiełkować. No ale ja będę zakładał ścianę, wiadomo. Do zobaczenia zaraz. No i powiem wam szczerze, że przykleiłem tą ścianę na rzepy, ale autentycznie tą ścianę to musiał projektować jakiś niezły zjeb, albo na niezłym haju był. Bo powiem wam szczerze, że ta ściana to tu ogólnie na te rzepy pasuje jak świni siodło. Nie wiem jaki to ma sens, no ale dobra, dołem tam światło przepuszczać będzie. No dobra, tutaj bokami nie będzie przepuszczać, bo rzep, przyznać trzeba, że jest mocny, ale trzeba tak ten rzep nieźle naciągać. Nie wiem, być może, że nowy jest i nie wyrobiona ta ściana. No ale powiedzmy, że jest. No i mam tu taki teraz 1,20 m na 1,20 m. No i ten kiełkowniczek. Przede wszystkim chciałem mieć dla kiełkownika ten namiot. To, że tak powiem, był główny mój cel. No i tu jest zapinane na zamek. Tak jak z tamtej strony jest haczyk, że można fajnie zawiesić, to tutaj z tej strony niestety nie, już tak trzeba sobie rzucić, bo nikt sobie nie pomyślał, żeby, nie wiem, tu jakiś haczyk zrobić, żeby zaczepiać. Masakra, no ale dobra. No ale słuchajcie, tak z braku laku, tu jest 40 cm, jakby się uparł, to nawet mógłby tu wrzucić jedną, drugą donicę, bo jest 1,20 m, dwie donice na 40 w choinkę. Ta kratka mogłaby nawet robić zasiadkę, wyobraźcie sobie. Mogłaby. Także zastosowanie może mieć, wiecie, na różne rzeczy. Naturalnie są tu jeszcze na półki doły, także takie wanny zaraz zamontujemy. No i dobra, założyliśmy te wanny, które były takie tam w komplecie, wiadomo, doły, także nie jest tak źle. Tu też nie jest najgorzej, jednak ta przerwa, jak założyłem te wanny, no to one tam zasłoniły wszystko, choć jest ku dołowi w poziomie rzep. Dziwię się, że ta wanna, jedna z nich, chociaż nie ma rzepa, żeby połączyć to z tym tak mocniej. No i co bardzo się dziwię, zauważyłem, że wszystko wykorzystałem, tylko jeszcze muszę założyć tutaj podłogę i powinno być git. No i tak na szybciora założyłem podłogę i chyba zbyt szybko oceniłem, bo tam jakiś rzep jednak jest, żeby z tą tutaj dużą podłogą połączyć. Także światło dołem też nie będzie przebijało. No ale troszeczkę niech się uleży ten namiot i go ewentualnie trochę poprawię, ułożę,
Wiadomo, chciałem wam pokazać po prostu mniej więcej, jak to wygląda. Namiocik mamy złożony, także teraz niech się trochę, wiadomo, uleży. I gitarka. Dziękuję wam za oglądanie. Zostawcie jakiegoś łapiszona, jakiegoś subika dla zasięgu. Wiadomo, bo te kanały zielone mają i tak same w sobie ciężko do przebicia się, to chociaż zostawcie jakiś ślad po sobie, żeby YouTube nie przycinał zasięgów. No a my się widzimy za niedługo z pierwszym odcineczkiem, tym razem sezon z automatów z fartem growerzy.